Witam. Zapraszam na przepyszne drożdżówki z jagodami i z kruszonką, które zachwycą każdego. Są mięciutkie i puszyste i zachowują świeżość przez kilka dni. Upiecz je razem ze mną. Zapraszam do mojej kuchni. Wspólnie przygotujemy te wyśmienite jagodzianki. Najpierw zrobimy kruszonkę. Oto składniki. W misce mieszamy 100 gramów mąki z 50 gramami cukru. Potem dodajemy 50 gramów pokrojonego, zimnego, ale niezbyt twardego masła. I robimy kruszonkę. Gotową kruszonkę wkładamy do lodówki. Kolejne ciasto drożdżowe. Oto składniki. Przed rozpoczęciem przygotowania ciasta musimy rozpuścić masło i podgrzać mleko. Latem mleko może pozostać w temperaturze pokojowej. Zimą powinno mieć około 35 stopni. Zaczynamy od rozczynu z 40 gramów drożdży. Latem powinno być go mniej. Wsypujemy łyżeczkę cukru, wlewamy niecałe pół szklanki mleka i mieszamy. Wsypujemy 2 łyżki mąki i mieszamy. Rozczyn odkładamy w ciepłe miejsce na około 20 minut. Powinien co najmniej podwoić swoją objętość. Kiedy rozczyn już wyrósł, robimy kogel-mogel z 4 żółtek i ze 100 gramów cukru. Do misy miksera przesiewamy resztę mąki z 500 gramów. Mąka musi być odpowiednia do ciast drożdżowych. Wlewamy wyrośnięty rozczyn, wlewamy żółtka z cukrem i hakiem mieszamy przez 2-3 minuty, aby wszystko się dobrze wymieszało. Potem wlewamy resztę letniego mleka na 2-3 razy i mieszamy. Do ostatniej porcji mleka wsypujemy sól. Nie można o niej zapomnieć. Dokładnie mieszamy, żeby sól nie została na dnie szklanki. Po wlaniu całego mleka mieszamy przez 6 minut. Ciasto jest teraz miękkie, elastyczne. Teraz zaczynamy wlewać 100 gramów rozpuszczonego, ostudzonego masła. Zwalniamy mikser, wlewamy trochę masła i mieszamy. Masło dodajemy porcjami, stopniowo. Kiedy jedna porcja wsiąknie, dodajemy następną. Po wlaniu całego masła miksujemy jeszcze przez 7 minut. Ciasto jest teraz bardzo elastyczne, mięciutkie, nie klei się do palców. Ciasto przekładamy na stół lekko natłuszczony. Składamy je i robimy kulę z zamknięciem pod spodem. Kulę wkładamy do natłuszczonej miski z zamknięciem pod spodem. Przykrywamy i odkładamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Ciasto powinno co najmniej podwoić swoją objętość. A to moje ciasto po godzinie. Ciasto przekładamy na lekko natłuszczony stół. Przez chwilę je ugniatamy, aby wyszło z niego powietrze. Ciasto kroimy na kawałki po 80 gramów. Nasze drożdżówki będą jednakowe. Z ciasta robimy kulki. Składanie ciasta spowoduje, że będzie lepiej wyrastało i będzie miało lepszą strukturę. Kulki dokładnie zamykamy i formujemy, aby miały ładny kształt. Nie dosypujemy mąki. Drożdżówki z miękkiego ciasta będą puszyste i mięciutkie.
Gotowe kulki przykrywamy ściereczką, a układamy je na ściereczce lub na natłuszczonym stole. Kolejna farsz z jagód. Na filmiku zużyłam mrożonych jagód, ponieważ we Włoszech nie można dostać tych świeżych z lasu. Jagody mrożone należy rozmrozić. Puszczą wtedy dużo soku i zostanie ich trochę mniej. Dlatego uważam, że najlepsze do jagodzianek są jagody świeże. Jagody mieszamy z cukrem do smaku i ze skrobią ziemniaczaną. Mieszamy tuż przed samym nakładaniem jagód na ciasto. Kulki ciasta można rozwałkować lub rozpłaszczyć delikatnie na dłoni. Nakładamy jagody i sklejamy ciasto, tak jak na pierogi. Sklejamy bardzo dokładnie. Rogi możemy lekko zawinąć, zagiąć pod spód, aby drożdżówki miały ładniejszy kształt. I układamy w foremce wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odpowiednie odstępy między drożdżówkami. I podobnie postępujemy z resztą ciasta. Jest to znakomite ciasto drożdżowe, uniwersalne, z którego wychodzą puszyste i mięciutkie drożdżówki. Polecam. Ilość jagód zależy od gustu. Sprawdzi się też dżem z jagód albo jagody świeże wymieszane z dżemem jagodowym. Drożdżówki odstawiamy na 15-20 minut. Potem smarujemy je żółtkiem roztrzepanym z mlekiem. Na koniec drożdżówki posypujemy kruszonką i wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy przez około 25 minut w temperaturze 170 stopni. Drożdżówki z jagodami są przepyszne. Nie muszę ich reklamować. Są bardzo lubiane. Pachną cudownie i smakują wspaniale. I zachowują świeżość przez kilka dni. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, do pozostawiania komentarzy i zapraszam Cię na następne przepisy. Ciao, ciao!